Dzień dobry, znajdujemy się dzisiaj na terenie gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, której historia sięga XIII wieku. Kiedy to na terenie obecnego Wrzeszcza znajdowały się niewielkie osady rolniczo-rzemieślnicze, skupione wzdłuż głównej drogi z Gdańska do Oliwy oraz przy licznych potokach przecinających obecną dzielnicę. Z czasem jednak charakter okolicy zaczął się zmieniać. Bogate gdańskie rodziny chętnie zakładały tutaj swoje podmiejskie rezydencje, korzystając z przepięknych walorów okolicy, z licznych wzgórz, zieleni, strumieni i potoków. Gdańsk włączył w swoje granice Wrzeszcz w 1814 roku, co początkowo wcale nie zmieniło charakteru dzielnicy. Czas na zmiany przyszedł dopiero w latach 70. XIX wieku, a ich apogeum miało miejsce na przełomie stuleci. Wówczas to powstała większość zabudowy Wrzeszcza. W tamtym czasie Wrzeszcz urósł do rangi, zaryzykujmy to słowo, jednej z najważniejszych dzielnic Gdańska. Od lat 80. XIX wieku, kiedy rozpoczywała się ta intensywna rozbudowa Wrzeszcza, można zauważyć zarysowujący się podział na mniej i bardziej atrakcyjne strefy dzielnicy. Południowa część, tak zwany Górny Wrzeszcz, w którym obecnie się znajdujemy, kontynuowała rezydencjonalną tradycję dzielnicy i okolicy, stając się zapleczem mieszkalnym dla lokalnej elity. I to właśnie tutaj powstały najpiękniejsze wille Wrzeszcza, po których chciałabym dzisiaj Państwa oprowadzić. Powstające budynki przybierały różne kostiumy stylowe. O wyglądzie budynku decydował zwykle prywatny gust inwestora. Jednak często wpływ na te decyzje miał również projektant domu, proponując właścicielowi pewne rozwiązania. Nie bez znaczenia była duża popularność prasy fachowej dla architektów, która była sprawnym medium niosącym nowe trendy, inspiracje, wzorcowe projekty i przykłady udanych realizacji. Gdańscy architekci również bardzo chętnie publikowali na łamach tych czasopism. Nad zachowaniem willowego charakteru dzielnicy czuwał Urząd Policji Budowlanej, dość często wymuszając zmiany projektowanych obiektów. Ciekawym przykładem malowniczej willi jest dom własny architekta Johanna Henkenhaffa, położony na skraju leśnego parku. Ta asymetryczna bryła została silnie rozczłonkowana za pomocą licznych tarasów, ryzalitów, wykuszy oraz wieży schodowej stanowiącej silną dominantę architektoniczną. Najbardziej pożądaną lokalizacją były okolice Jaśkowej Doliny, położonej pomiędzy wzgórzami leśnego parku. Powstające na tych terenach wille wprawdzie nie mogły się równać wielkością do obiektów powstających w dużych metropoliach, niemniej jednak na lokalnym gruncie budziły spore zainteresowanie. Dlaczego? Przechadzając się Jaśkową Doliną, mamy okazję obejrzeć cały wachlarz form i stylów stosowanych w architekturze willowej przełomu XIX i XX wieku. Willa architekta Kirsia została doskonale dostosowana do potrzeb mieszkańców. W suterenie, oprócz pomieszczeń gospodarczych, został umieszczony pokój zabaw oraz biuro połączone krętymi schodami z umieszczonym na parterze gabinetem właściciela. Na parterze, oprócz reprezentacyjnego holu, znajdowały się jadalnie, pokój mieszkalny oraz wspomniany już gabinet, zaś na piętrze umieszczono pomieszczenia prywatne, czyli sypialnię, łazienkę, pokój guwernantki i buduar. Położona w sąsiedztwie willa Otto Schreya, dyrektora fabryki wagonów, została zaprojektowana przez Ernsta Schadego. Jeśli przyjrzymy się uważnie bryłom obu tych budynków, możemy zauważyć pewne podobieństwa. Pomimo zastosowania zupełnie odmiennej sukienki stylowej i odmiennego detalu, architekci wprowadzili pewne podobne rozwiązania, takie jak ryzalit ujęty falistym szczytem
czy loggia zwieńczona balkonem. Oba budynki mają również bardzo smukłą bryłę, co dodatkowo zostało podkreślone wieżyczkami. Przykładem Landhausu może być willa Caroline Plagman, zaprojektowana przez architekta Kurta Hempela i ukończona w 1906 roku. Nawiązanie do architektury wernakularnej widzimy tutaj chociażby w szczytowych partiach budynku, w których została umieszczona konstrukcja szachulcowa. Za kontakt mieszkańców z naturą odpowiedzialne były liczne balkony, wykusze i tarasy. Stoimy teraz przed dawnym domem budowniczego gdańskiej Technische Hochschule, architekta Alberta Karlstena. Architekt samodzielnie zaprojektował swoją willę, rezygnując całkowicie z detalu, za to nadając jej taki wernakularny, a zarazem bardzo nowoczesny kształt. Zwróćcie Państwo uwagę, że jedynym zaakcentowaniem fasady jest nadwieszony szczyt, cofnięcie w głąb wejścia i ujmujące okna okiennice. Jedną z ciekawostek, które do dziś przypominają nam o architekcie, są jego inicjały umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku. Albert Karlsten był członkiem Werkbundu, co wyraźnie odbija się zarówno w zewnętrznej architekturze budynku, jak i projektach wnętrz, bowiem architekt nie ograniczył się do zaprojektowania samego gmachu, ale pokusił się również o staranne zaplanowanie przestrzeni wewnątrz domu. Niemal wszystkie wrzeszczańskie wille były projektowane przez lokalnych budowniczych i architektów. Pozytywny wyjątek stanowi willa Rudolfa Paszkego, właściciela dochodowej fabryki likierów, która została zaprojektowana przez berlińską spółkę Hart und Lesser. Wnętrza willi zostały udekorowane majoliką z Kadyn. Willa budziła zainteresowanie nie tylko mieszkańców Gdańska. W październiku 1909 roku odwiedził ją sam cesarz Wilhelm II Hohenzollern. O samej willi i jej okolicy będziecie mogli Państwo usłyszeć w czasie następnego spaceru prowadzonego przez doktora Jana Daniluka.